Witajcie moi przyjaciele, rodzino i wszystkie inne wspaniałe dusze, które trafiły tutaj na ten kanał z jakiegoś powodu, zarezonowały i chciały dowiedzieć się trochę więcej o tym, czego się nauczyłam, czego doświadczyłam, a poprzez ten konkretny odcinek chciały dowiedzieć się czegoś więcej na temat zasad tej fascynującej gry, w jakiej teraz wszyscy jesteśmy. Tej gry, jaką jest życie. Ten kanał otwieram z myślą i z dobrymi intencjami dla moich kochanych rodaków, którzy niekoniecznie mogą zrozumieć moje myśli, moje przekazy, które kieruję na angielskich kanałach. Natomiast coś właśnie zarezonowało z nami i chcieli dowiedzieć się więcej o tym, czego się uczę i do jakich wniosków doszłam. Z wieloma z Was rozmawiam i zawsze, ale to absolutnie zawsze prowadzi to do bardzo ciekawych wniosków, czy w ogóle tematów do przemyślenia, zarówno po Waszej stronie, jak i po mojej. Zapewniam Was, że działa to w obie strony. A ponieważ jest w nich tyle wartości, to doszłam do wniosku, że fajnie byłoby podzielić się tym z szerszym gronem odbiorców. Ci, którzy mnie znają, pamiętają mnie być może zarówno z czasów, kiedy miałam wielkie wzloty, jak i bardzo ciężkie upadki w moim życiu. Momenty, kiedy nawet weszłam w totalne ciemności. I dlatego jestem w stanie podzielić się z Wami wieloma cennymi doświadczeniami, myślę. W tych właśnie ciemnościach, które wydają się takie straszne, znalazłam to światełko w tunelu. I z tego światełka zaczęłam kwestionować wiele rzeczy, które tutaj się dzieją. I zaczęłam przede wszystkim się uczyć. I w tych wielu różnych naukach, książkach, filmach, od wielu wspaniałych ludzi, zaczęłam po kolei składać sobie puzzle. Tak, puzzle, uwielbiam puzzle, w ogóle ci, którzy mnie znają, to wiedzą. Mam kilka tutaj obrazów z puzli, swoją drogą bardzo fajna, taka zabawa duchowa ze względu na ich kształt i stan, w jaki się wprowadzamy w trakcie układania puzli. No i trochę tych puzli zebrałam, tak jak każdy z Was tak naprawdę, tylko czasem nie mamy w ogóle czasu, żeby w ogóle pochylić się tak nad nimi i poskładać je w całość. I myślę, że to, co jest najważniejsze, to, że nie mamy ramki, ułożonej ramki. Jeżeli sobie pomyślimy o puzzlach tak strategicznie, a ja też jestem tak dość analityczną osobą, więc do wszystkiego trochę tej strategii się przyda. To jak chcemy ułożyć takie puzzle, mamy powiedzmy 1000 sztuk, no to najlepiej zacząć od ramki. Najłatwiej ułożyć ramkę. Jak mamy tą ramkę, to już potem łatwiej po prostu ułożyć to, co jest wewnątrz. Rozpoznajemy pewne elementy na tych puzzlach, w tym całym obrazku i składamy po kolei każdy z tych elementów, aż w końcu przychodzi taki moment, że bardzo wiele rzeczy zaczyna się składać do kupy i zaczynamy rozumieć więcej i widzieć ten duży obraz tego wszystkiego. Bo jak patrzymy na jeden puzzle, to on nam niewiele powie. Jak patrzymy nawet na kilka takich puzli, to one często nie mają w ogóle sensu ze sobą. Ale jak je już połączymy i zacznie się coś już fajnego kształtować, to wtedy łatwiej idzie. I doceniamy to całe doświadczenie, w którym teraz jesteśmy, tą całą grę właśnie. To jest naprawdę masterpiece, wyjątkowa kreacja i im więcej się zagłębiam, tym bardziej za każdym razem, słuchajcie, jeszcze nadal jest takie wow, jak to jest w ogóle fantastycznie skonstruowane. Lepiej bym tego nie wymyśliła. A tu się okazuje, że ja też to wymyśliłam i że my tu wspólnie wszystko tutaj tworzymy. I o tym właśnie dzisiaj chciałabym porozmawiać. To, czym kieruję się przede wszystkim w tej całej grze życiowej, to jest 7 pryncypiów wszechświata. Jeżeli coś mi się nie spina, to odwołuję się do nich, wiedząc też, że one mają pewną swoją kolejność. W nich też jest porządek. I w tym nagraniu skupię się na pierwszym pryncypium, nadrzędnym. Wszystko jest mentalne. To jest pryncypium, które się nazywa pryncypium mentalizmu. Co to oznacza? To oznacza, że wszystko tworzymy w naszym umyśle poprzez nasze myśli. Może nie do końca w naszym umyśle, to jest akurat kwestia, którą można zakwestionować, natomiast wszystko jest mentalne, to jest wytworem naszej, w sumie wyobraźni. No więc tutaj może pojawić się taka myśl, no jak to wszystko jest niby mentalne i to ja sobie to wszystko wymyśliłam, no nie może być. Ja bym sobie nie wymyśliła takich strasznych rzeczy. Taka była przynajmniej moja pierwsza odpowiedź.
to nie może być. Tylko ta myśl była, widzicie, z tego poziomu subiektywnego, mojego ego. No tak, jakby tutaj jestem sobie małym człowieczkiem i jeszcze może nie do końca kumam, o co w tym wszystkim chodzi. No właśnie, jak się weszłam trochę wyżej, na wyższy poziom, taki bardziej obiektywny i poziom w ogóle duszy, nie ego, nie takiego właśnie umysłu, takiego przyziemnego, tylko połączenia tego z właściwą duszą, tam gdzie jest rzeczywiście tam ten mentalizm. I zrozumiałam, że ja tutaj jestem na takiej ścieżce inicjacyjnej, to zrozumiałam, że tak, wymyśliłabym sobie ileś różnych takich challenge'y, wyzwań do przejścia, żeby było ciekawie. No bo tak to by było trochę nudno, nie? Tak samo jak w naszym codziennym życiu, nieraz sobie nie zdajemy sprawy z takich wielu małych sukcesów w naszym życiu. Nie zdajemy sobie sprawy. Dopiero jak coś większego nam się uda osiągnąć, to doceniamy i o tym pamiętamy. I podobnie na tym poziomie właśnie wyższym naszej duszy, też chcemy konkretnych wyzwań. A my tutaj jeszcze dodatkowo mamy pewne kolektywne wyzwanie przejścia na kolejny poziom świadomości, tak zwanej świadomości Chrystusowej. No więc musieliśmy sobie tutaj wybrać takie naprawdę konkretne wyzwania, taki powiedzmy final test, test taki końcowy, który nam pozwoli przejść dalej. Jak się zastanawiamy, Boże, dlaczego to mi się przytrafiło, czy tamto, dlaczego musiałam tego doświadczyć, czy tamtego, to zarówno z poziomu takiego naszego tutaj, przyziemnego, wybraliśmy sobie to. Znaczy, to jest konsekwencją naszych różnych wyborów. Nie wiem, nie trafiłabym do tej osoby, gdybym nie poczyniła takich, a innych kroków wcześniej na przykład. Nie doszłoby do tej sytuacji, gdybym wcześniej dokonała innych decyzji. Z drugiej strony, z poziomu tej duszy właśnie, możemy sobie to wyobrazić, ja lubię przedstawiać taką metaforę parku rozrywki. Tak, bo to od razu trochę się lżej na duchu zrobi. Stoimy sobie ze znajomymi, z naszą rodziną, do takiego parku rozrywki. Jest to ogromny park rozrywki, no wiecie, poziom Disneylandu. Tego się nie da w jeden dzień przerobić, a my mamy tylko jeden dzień. Wobec czego musimy sobie wybrać pewne doświadczenia, pewne zabawy, na które tam pójdziemy. I tak każdy z nas decyduje się na niektóre doświadczenia. Na jedne pójdziemy razem, nie wiem, razem z mamusią, czy z tatusiem, czy z inną tam relatywną duszą. Na inne pójdziemy osobno, bo stwierdzimy, że nie, to akurat mnie bardziej ciągnie, żeby pójść. A potem po powrocie, wszyscy się usiądziemy razem i sobie pogadamy, co tam kto nie doświadczył. W ten sposób będziemy mieli trochę większy obraz tego, jak ten cały park rozrywki wygląda. No i niektórzy po takim dniu w tym parku rozrywki stwierdzają po rozmowach z innymi, kurczę, ja też bym chciał tego doświadczyć. Może zostaniemy jeszcze jeden dzień, a może jeszcze jeden, a może jeszcze jeden. No i tak się przeciąga, że widzicie analogię, każde nasze życie, jakby, jeżeli tutaj wracamy, to wracamy po to, żeby jeszcze czegoś podoświadczać. Albo niewystarczająco dużo doświadczyliśmy danej zabawy i chcemy jeszcze raz. Natomiast, żeby ta metafora była rzeczywiście analogiczna do tego, co my tutaj przeżywamy, musimy dodać do niej jeszcze takie pewne szczegóły. Po pierwsze, jak w momencie, kiedy wchodzimy do tego parku rozrywki, zapominamy. Zapominamy, że to park rozrywki, że myśmy się zdecydowali na to i że jest pewien plan, który sobie wcześniej ustaliliśmy. A po drugie, jaki jest cel? Bo on w sumie nie jest związany z rozrywką per se, co z naszą ewolucją naszej duszy. Więc może się okazać, że wchodzimy do jakiegoś niby pociągu, myślimy, że to pociąg, więc oczekujemy, że będą piękne widoczki, może jakieś zakręty, ale generalnie będziemy prosto jechać, a to się okazuje, że to roller coaster, nie? Buja nas na prawo i lewo, my się drzemy, boimy się, o co tu chodzi, co tu się dzieje, a to się okazuje, że to miała być dobra zabawa i mieliśmy tutaj czegoś fajnego doświadczyć, czegoś też dowiedzieć się w sumie o sobie. No więc ta metafora może nie do końca tak ze mną rezonuje, ale myślę, że jest fajna, jak sobie wyobrazimy, że myślałam, że wchodzę do pociągu, ale potem to w ogóle roller coaster wywala mnie tam do góry nogami i się boję. Żebyśmy trochę inaczej spojrzeli na to, co się dzieje w naszym życiu, bo jest bardzo wiele sytuacji,
My akurat Polacy mamy to w sobie, że chyba lubimy się tak trochę bać. No myślę, że nie tylko Polacy, bo wiele ludzi, zresztą te ostatnie wydarzenia na świecie udowodniły. I że będąc na takim rollercoasterze, to my nie jesteśmy po to, żeby się tam drzeć i bać się czegoś, tylko żeby czasem nawet złapać wiatr w żagle i odwrócić sytuację. No i mając ten park rozrywki gdzieś tam z tyłu głowy, wyobraźmy sobie może trochę inną metaforę. Gramy tutaj w taką grę komputerową. Przyjmujemy sobie jakiegoś awatara, bierzemy joysticki jakieś tam w rękę, może nawet Google na twarz i wczuwamy się w naszą nową personę. Na początku mamy łączność jeszcze ze sobą, natomiast z biegiem czasu zaczynamy tak się wkręcać, że zapominamy o tym, gdzie jesteśmy i że to jest tylko gra. I zauważcie, że dzieci na początku jeszcze intuicyjnie są bardzo połączone ze sobą, połączone są z tym wszechświatem, ze swoją duszą. Natomiast z biegiem czasu, im bardziej są w tym programie, w tej grze, zaczynamy zapominać jeszcze bardziej to połączenie. Bo co się dzieje? Częścią tej fascynującej gry było to, że nie znamy jej zasad. Zapominamy. Nie wiemy, o co w tym chodzi i musimy to rozwikłać. Ale tego też nie wiemy. Wchodzimy w tą grę i próbujemy się rozeznać. Uczymy się od naszych rodziców, potem gdzieś tam w szkole, obserwujemy sobie, jak inni sobie radzą z tą grą, potem trafiamy do jakiejś pracy, tam też nam coś mówią, tutaj jest jakiś system, rząd i tak dalej. No, ogarniamy się po kolei w tych różnych strukturach i formujemy sobie gdzieś tam w umyśle pewne prawa, których mamy przestrzegać, jak to mamy dokładnie przejść, jak wygląda ten program tak naprawdę od środka. No i lecimy na tym. Bardzo się wczuliśmy, więc zapominamy o tej łączności z samym sobą. I zapominamy, że ta gra miała być dla nas częścią jakiejś wyższej nauczki, żebyśmy mogli przejść do kolejnych poziomów. Do kolejnych poziomów, w których sami tworzymy takie przestrzenie niemalże gamingowe. Ale żeby zostać takim kreatorem, no to musimy też rozeznać się w tym, jak inni w pewnym sensie, albo jak sami już sobie stworzyliśmy inne światy. Pamiętacie może jaskinie Platona? Tych wszystkich uwięzionych ludzi, którzy jedyne co widzieli, to cienie na ścianie. No właśnie. Jak jeden się wyzwolił i wyszedł na zewnątrz, zobaczył, że świat wygląda zupełnie inaczej, potem przyszedł do innych i zaczął im mówić: tutaj możecie się wyzwolić, tam jest w ogóle inny piękny świat. Obśmiewali go. Obśmiewali go. Jedyne co widzieli, to właśnie te cienie. I nie dali się przekonać, żeby nawet spróbować pozbyć się tych różnych kajdan i wyjść i zobaczyć, jak pięknie może być i że jest piękne światło na zewnątrz. Jest dużo więcej niż te tylko cienie. I my de facto takimi cieniami też jesteśmy tutaj. Te wszystkie awatary, które przyjmujemy, takie różne etykietki, które sobie nadajemy, to nie jesteśmy my. To nie jesteśmy my. Jak zaczynamy to odkrywać też w sobie, to zaczynamy też inaczej patrzeć na innych. Bo oni też przyjęli jakieś awatary. Zaczynamy widzieć, że ich esencja jest inna. Zaczynamy mieć też pewną wyrozumiałość dla ich doświadczeń. W ogóle to jest swoją drogą też jedno z nadrzędnych praw, przez których nie możemy przejmować czyjejś świadomości, nie możemy komuś czegoś narzucać, kazać czegoś zrobić. Każdy z nas jest w pewnym sensie jednak tutaj niezależną duszą. Zresztą my to czujemy tutaj bardzo taką separację, potem zaczynamy czuć z powrotem tą jedność ze sobą. Natomiast rozumiemy, że każdy ma swoją drogę do przejścia i każdemu pozwalamy na to, żeby doświadczył tego, co chce doświadczyć. To był jego plan, on chciał tego i niech to zrobi. Być może mamy jakieś doświadczenie, które może być mu pomocne, ale to będzie jego decyzja, jego działanie, więc nie możemy narzucać komuś czegoś. No więc może się pojawić pytanie, mi się też pojawiło, w jaki sposób to prawo może działać, skoro nam różne rządy, te elity narzucają tyle rzeczy. Jak się to głębiej przemyśli, to się zrozumie, że wcale nam nic nie narzucają. I de facto też nie ukrywają wiedzy, tak jak się wielu wydaje. Owszem, manipulują informacjami, wywołują w nas wiele różnych emocji, żeby ściągać nas w dół, ale absolutnie fenomenalnie, muszę to przyznać,
obchodzą te prawa wszechświata. I dlatego też mamy wiele dostępnych informacji, tylko musimy je poskładać i trochę pooczyszczać tu i ówdzie. Najlepszym tego przykładem są filmy, różne produkcje hollywoodzkie i nie tylko. W tych filmach jest zawartych tak naprawdę bardzo dużo informacji o tym, co tak naprawdę się dzieje. Natomiast to, że my przyjmujemy to jako jakieś science fiction i że to jest tylko jakiś wymysł, bajeczka, no to jest nasza percepcja. Świetnym przykładem takiego filmu jest film Matrix. I zachęcam do tego, żeby obejrzeć ponownie Matrix, bo on bardzo wiele tłumaczy i tak rzeczywiście to wygląda. Jesteśmy zdolni przyswoić każdą absolutnie wiedzę czy umiejętności, jeśli się połączymy ze swoją duszą i wyzwolimy z tych kajdan. Kolejnym przykładem takich fantastycznych trików mediowych jest przedstawianie swojej prawdy publicznie, z pewnością, tak żeby inni w to uwierzyli. Im więcej osób wierzy, że coś się wydarzy, albo nawet kieruje myśli, daje uwagę czemuś, tym więcej tego kreujemy, bo kolektywnie też kreujemy. Wyobraźcie sobie, że już Napoleon w tamtych czasach mówił, że władzę ma ten, kto ma władzę nad mediami. On też doskonale sobie zdawał z tego sprawę, że rzeczywistość kreuje się poprzez myśli. I kolejnym przykładem takiej właśnie manipulacji, a z drugiej strony pokazania nam, że tak działają prawa wszechświata, że wszystko jest mentalne, są efekty placebo i nocebo. I powiem wam, że ciekawie się robi, jak ja czasami rozmawiam z jakąś osobą i mówię o różnych metodach leczenia energią. Bo jak dowiemy się z kolejnych odcinków, jednym też z pryncypiów jest pryncypium wibracji. I opowiadam na przykład o tym, w jaki sposób można się wyleczyć w różne naturalne sposoby, w zgodzie ze wszechświatem i z podstawowymi prawami. A ktoś mi odpowiada, że ale to efekt placebo. Więc ja w tym momencie odpowiadam, znając pryncypia i wiedząc, że wszystko jest mentalne ponad wszystkimi pozostałymi prawami, tak, rzeczywiście, to może być efekt placebo. Natomiast co ważniejsze, co w tym momencie komuś mogę udowodnić, to jest to, że wszystko jest mentalne. W takim razie potwierdzasz to, że to, o czym będę myśleć, to się wykreuje. I to, że jestem w stanie się wyleczyć mentalnie, myśląc i czując, że jestem wyleczona. Zauważcie, że wszystkie leki muszą przejść testy placebo, żeby mogły zostać dopuszczone na rynek. I niektóre wiele razy muszą to powtarzać, bo okazuje się, że w efekcie placebo wiele ludzi jest to skuteczniejsze po prostu, że się wyleczą sami niż poprzez ich konkretną pigułkę i bez efektów ubocznych. Wobec czego, powiedzcie mi, dlaczego próbujemy nadal kreować jakieś kolejne pigułki szczęścia i leczyć się w ten sposób? Mamy wywalone po prostu przed naszymi oczami, że jesteśmy w stanie wyleczyć się zupełnie sami. Dlaczego tego obszaru dalej nie rozwijamy? I odpowiedź jest oczywista. Pewne grupy chcą nas jeszcze bardziej uwięzić w tym matriksie. Nie chcą, żebyśmy się wyzwolili. Nie chcą, żebyśmy poznali nasze prawdziwe zdolności, naszą siłę. Inna sprawa, że poprzez nasze myśli i emocje, które generujemy, zarządzamy jakimiś tryliardami komórek w naszym organizmie. Czasem wystarczy tak niewiele, jak dać im trochę uwagi, podziękować im za tą wspaniałą pracę, dożywić je dobrze. Swoją drogą w ogóle to, co jemy, tym się stajemy. Wszystkie nasze komórki regenerują się w przeciągu 5 do 7 lat. Wszystkie. To znaczy, że już kilka razy wymieniliśmy całe nasze zasoby. I nie bez powodu istnieje takie stwierdzenie, że stajemy się tym, co jemy. Ale jemy nie tylko fizycznie, czyli nie wiem, owoce, warzywa, zachęcam, ale również jemy różne właśnie myśli, emocje. To też nas ładuje, bo wszystko jest wibracją, o czym dowiemy się w kolejnych odcinkach. Więc jeśli naszą mentalną pożywką stają się różne wiadomości, które nas nasycają jakimiś przeróżnymi
negatywnymi emocjami, takimi rzeczywiście destrukcyjnymi, to my też tym się stajemy. I w tym momencie nasze ciało wychodzi ze stanu harmonii i powstają różne dysharmonie, czyli takie dysfunkcje. Finalnie dochodzi do chorób. Te choroby są efektem tego, czym się żywiliśmy dotychczas. Na różnych poziomach naszego istnienia, bo to nie jest tylko ten fizyczny poziom, ale jakby składamy się z kilku poziomów, w tym z emocjonalnego, z mentalnego i naszego duchowego. Więc czym się żywiliśmy na tych różnych poziomach, tym się docelowo stajemy. Im więcej dysharmonii tworzymy w naszym ciele, ciele takim nawet z aurą, to tym de facto potem się stajemy i dochodzi do różnych kryzysów. Kryzysy są po to, żebyśmy właśnie coś zmienili, obudzili się. I kryzysy absolutnie nie uważam, że były złe, bo tutaj w zasadzie nie ma czegoś takiego jak dobro i zło w tej całej konstelacji. One zawsze nas czegoś uczą. I o ile na wiele takich sytuacji i powiedziała sygnałów, żeby coś zmienić, w ogóle nie reagujemy, to w kryzysach już reagujemy. I wtedy ta zmiana jest dużo trwalsza, jest mocniejsza. Im niżej upadniemy, tym wyżej jesteśmy w stanie się wznieść i jestem absolutnie o tym przekonana, też bazując na prawach fizyki. Także musimy czasem mocno upaść, żebyśmy się przebudzili i rzeczywiście dokonali tej zmiany. Ja osobiście w momencie największego mojego kryzysu życiowego, gdzie już byłam gotowa poddać wszystko, zeszłam na sam dół, wyzwoliłam się. Wyzwoliłam się, totalnie zmieniłam swoje podejście do życia i do tego, jak patrzę na różne sytuacje. W tamtym momencie w ogóle jeszcze nie byłam w tematach duchowości, więc nie wiedziałam, co się ze mną za bardzo dzieje, ale pewne gdzieś tam myśli mi płynęły w głowie i po prostu zaczęłam patrzeć na świat inaczej. Zamiast widzieć problemy, zaczęłam zastanawiać się, ale może być takie rozwiązanie, takie i takie. I powoli mój umysł totalnie się zaczął przestawiać. I nie tyle, że nie widziałam problemów jakby potencjalnych, ale ja się na nich nie skupiałam, nie maglowałam ich, nie wracałam do przeszłości, nie przerabiałam jakiejś tragedii non-stop. Kolejną taką rzeczą, która mi przychodzi do głowy, jest trauma. Wiele osób wpada w jakieś traumy. Ja też czegoś takiego doświadczyłam na studiach. Czegoś, co potencjalnie mogło być moją traumą i mogłam się użalać nad sobą do końca życia, a jednak tego nie zrobiłam. I jestem bardzo wdzięczna moim przyjaciołom, którzy wtedy powiedzieli mi kilka ważnych słów. I przytoczę ten przykład mojego doświadczenia, bo myślę, że wielu może też pomóc na ich ścieżce. Mam badaczkę od dzieciństwa, którą teraz na szczęście skutecznie kontroluję dzięki naturalnym metodom. Nie biorę żadnych leków, więc bardzo się z tego cieszę. Natomiast w czasach studiów studiowałam turystykę i rekreację i tam było bardzo dużo sportu. I miałam kiedyś zajęcia na basenie, przed którymi nie za bardzo się wyspałam niestety. I zemdlałam w basenie. Miałam bardzo, bardzo dużo szczęścia. Albo tak miało po prostu być. Natomiast po pierwsze byłam przedostatnią osobą, która płynęła wtedy na tych zajęciach, więc na całe szczęście była za mną dziewczyna, która widziała, co się dzieje. Po drugie, jedna z moich koleżanek nie mogła akurat w tym dniu pływać. Siedziała na balkonach i obserwowała nas, za co jestem jej bardzo wdzięczna, bo zaczęła się po prostu drzeć z tego balkonu, żeby ktoś zareagował. Niestety pani, która prowadziła zajęcia, myślała, że ja po prostu tonę, bo coś tam nie umiem pływać czy coś takiego. Natomiast kolejne szczęście było takie, że na basenie była stażystka, która jak usłyszała, że coś się dzieje, to po prostu ściągnęła koszulkę i wskoczyła do wody za mną i mnie wyłowiła. Nie było to przyjemne na pewno doświadczenie. Obudziłam się dopiero jak już byli ratownicy i dochodziłam do siebie, co tam się wydarzyło. Natomiast sytuacja mogłaby się rozwinąć jakby na dwa sposoby. Ja bym mogła już więcej do basenu nie wejść, bo bałabym się wody, bałabym się, że zemdleję albo coś takiego. Generalnie mogłabym mieć traumę do końca życia. Albo, tak jak właśnie powiedzieli mi znajomi, wejść jak najszybciej z powrotem do wody i tego się nie bać. I tak zrobiłam. Tak jak szybko tylko dostałam jeszcze potwierdzenie, że na pewno mogę studiować ten kierunek, no bo jakby nie patrzeć, ten cały incydent zrobił trochę hałasu na całej uczelni, to tak szybko jak było to możliwe, weszłam z powrotem do wody. Co więcej, śmiał się do mnie mój trener wtedy, że co weszłam do wody, to coraz szybciej płynęłam, więc już tam mi podciągnął tę ocenę.
Docenił, że się nie poddaję, że działam. No ja zresztą ambitna jestem, więc nie chciałam pokazywać żadnych słabości, a jednak czułam wtedy chyba bardziej, że taka słabość moja wyszła na jaw i to było takie dla mnie trudniejsze do przejścia. Skupiłam się też na lekcji, żeby mówić otwarcie ludziom, że mam padaczkę, żeby ich nie zaskakiwać w taki traumatyczny sposób, bo to może być bardziej dla nich też trauma niż dla mnie. Ja się aż tym tak nie spinam, jakby no to się czasem dzieje i tyle. Natomiast ludzie, którzy to obserwują, mogą się czuć wystraszeni. I w ten oto sposób udało mi się uniknąć takiej traumy. Swoją drogą ciekawostka, jak potem przeglądałam sobie astrologiczne moje wykresy i opisy, okazało się, że mam tam przestrzeżenie przed wodą. Więc nieco zdębiałam, ale też przekonałam się do tego, że mamy dostęp do informacji odnośnie tego, jakie doświadczenia też chcemy przeżyć w tym życiu. Polecam tym, którzy są otwarci i chcieliby się więcej o sobie dowiedzieć. Naprawdę to są niesamowite momenty. Ale o tym opowiem innym razem. Chciałabym jeszcze wrócić na chwilę do tematu właśnie tego mentalizmu w połączeniu z depresją. Depresji doświadczałam w życiu na różne sposoby, zarówno jako obserwator albo osoba, która miała zmierzyć się z czyimś samobójstwem. Tak samo sama doszłam do tego momentu, gdzie chciałam poddać wszystko, a ponieważ nic się nie dzieje bez przyczyny i teraz mamy bardzo dużo depresji wokół, to myślę, że jest to cenne doświadczenie, którym mam się też z innymi podzielić. Tak jak rozmawialiśmy na początku, każdy z nas zdecydował się doświadczyć innych rzeczy, żebyśmy też mogli pozbierać to razem w całość i zrozumieć lepiej. Depresja tak naprawdę jest częścią cyklu. Wszystko jest wibracją. Raz idzie do góry, raz idzie do dołu. Każdy taki ruch w górę czy w dół ma swój cel. Natomiast jeśli zgodnie z prawem mentalizmu, z pryncypium mentalizmu, nadamy temu pewne znaczenie, które jest destrukcyjne dla nas, to tak też się stanie. I owszem, depresja jest połączona z kobiecymi energiami, które też są połączone z destrukcją, z czarną energią, można powiedzieć, z tymi cieniami. Natomiast wchodzimy w nie po to, żeby się przebudzić, tak jak już wspominałam. Im głębiej wejdziemy, im więcej zakwestionujemy, tym więcej zrozumiemy i się wyzwolimy. I to jest największe zagrożenie dla tych elit, które tam rządzą. To właśnie w takich momentach tego dołka dochodzimy do tej naszej esencji, do tego, o co w tym chodzi. Przewartościowujemy swój system, reprogramujemy się. Jest to owszem związane z pewną śmiercią tego ego. Śmierć Jezusa na przykład, ona jest też metaforyczna. To jest ta śmierć powiązania z różnymi tutaj materialnymi rzeczami i nawet z osobami, a raczej ich awatarami. I ta śmierć właśnie zachodzi w tych momentach depresji. I media owszem mówią o tym, natomiast mówią od tej bardzo negatywnej strony. Mówią, że to choroba, nawet poważna choroba. Można powiedzieć, wciskają nam, że coś z nami jest nie tak. Co więcej, doświadczamy nawrotów. Więc jak już myślimy, że coś nam się polepszyło, potem znowu przydarza nam się taki cykl i wpadamy w te dołki, to tym bardziej utwierdzamy się w tym, że jesteśmy chorzy, coś z nami nie tak. Może nawet wmawiamy sobie, że nigdy z tego nie wyjdziemy i tak dalej. Wiem, bo przechodziłam, więc mówię z mojego własnego doświadczenia. Oczywiście przyjmijcie, jeśli z Wami to rezonuje, a jeśli nie, to możecie odrzucić. Natomiast mówię teraz do Was z zupełnie innego punktu w moim życiu. I też przechodzę przez takie niższe momenty tak zwane. Natomiast teraz mam zrozumienie, dlaczego one w ogóle istnieją i jak je wykorzystać z korzyścią dla mojej w ogóle ewolucji. One są przede wszystkim po to, żebym się zagłębiła w siebie, żebym odkryła siebie i może jeszcze jakieś części, których nie posprzątałam. A takie w każdym z nas istnieją. To jest cykliczne, tak? To wraca. Z jednymi rzeczami się gdzieś tam uporamy, już jest lepiej, ale o czymś tam gdzieś zapomnieliśmy. I potem jak już pewne części świadome sobie poukładamy, okazuje się, że tam jest jeszcze trochę takich nieświadomych, poukrywanych. Powiem Wam, że ostatnie miesiące gdzieś tam co jakiś czas mi się trafiał taki niższy moment. Zresztą my kobiety jesteśmy też bardzo, powiedzmy, współgramy z cyklami księżycowymi, więc naturalnie będziemy pewnie częściej wchodzić w takie interakcje emocjonalne, bo księżyc też odpowiada za emocje. Ale te ostatnie cykle zupełnie jakby szły w innym kierunku niż kiedyś tam wcześniej, zanim zrozumiałam, o co chodzi w tych niższych emocjach. One są związane generalnie z naszą wewnętrzną pracą.
nad nami samymi, nad relacjami z innymi, nad tym, co manifestujemy, czy dobrze to manifestujemy, czy są jakieś lekcje, których nie odrobiliśmy, których sobie tam nie poukładaliśmy i tak dalej. Poza tym te momenty niższe są po to, żeby nas samych dokarmić. Żeńska energia jest związana z pożywianiem się też, z odpoczynkiem, z czerpaniem z zewnątrz, również wiedzy, uczeniem się, ale też refleksją i kreacją. Kreacja tak naprawdę podchodzi właśnie pod ten moment, bo najpierw sobie kreujemy pewien mentalny obraz tego, co chcemy urzeczywistnić. Więc czasem nas coś przystopuje. Hej, pochyl się nad tym jeszcze, zastanów się, może przeanalizuj trochę z innych jeszcze perspektyw. Albo może po prostu przeholowałaś z ilością akcji. Dlaczego mamy wypalenie się? Wypalenie się, no bo za dużo było tego płomienia męskiej energii. Męska energia jest związana z aktywnością, z działaniem. I chyba przyznacie mi rację, że w dzisiejszych czasach za dużo działamy. Nie mamy w ogóle czasu na to, żeby się zatrzymać. Zatrzymać i przemyśleć w ogóle, co robimy. Bo my lecimy na autopilocie. Do tego stopnia, że stajemy się jak komputery. Po prostu lecimy na programie. I w tych samych fascynujących czasach komputery stają się jak ludzie. Niesamowite, co? Ale to jest w zasadzie część agendy ludzi, których chyba nie chcemy za bardzo wspierać. To im się nie uda. Natomiast jestem przekonana odnośnie tego, że sztuczna inteligencja będzie nas wspierała. Natomiast zupełnie nie stanie się nami, czy totalnie nas zastąpi. No ale właśnie pojawia się znowu to pytanie, kim my jesteśmy? Bo rzeczywiście wiele działań, które podejmujemy, może być przyjętych przez automatyzację różną, natomiast to nie jesteśmy my. I jak to zrozumiałe, to jestem pewna, że świat będzie wyglądał zupełnie inaczej. Zresztą chciałabym tutaj w ramach konkluzji też podbudować wszystkich, że wygraliśmy i że przechodzimy rzeczywiście do wyższego poziomu naszej świadomości, do tej świadomości chrystusowej. A teraz to, co się dzieje, to jest tylko sposób, ścieżka, którą obraliśmy, żeby tam dotrzeć. Natomiast wszystko już jest na dobrej drodze, na pewno najlepszej i będziemy tam w pięknym świecie tworzyć cudowne, jeszcze lepsze rzeczy na tym świecie, tylko to wszystko też zależy od nas samych, czy chcemy się tam znaleźć, czy wolimy zostać i gdzieś tam być w podobnych rzeczywistościach w kolejnych naszych życiach. Więc z jednej strony tak, jesteśmy tam i cieszmy się tym również. Nie spinajmy się z tym, że jak dużo jeszcze tutaj pracy przede mną i tak dalej, bo wiem, że to jest często taki bloker w naszym samorozwoju, że gdzieś tam się poddajemy. Nie poddawajmy się, bo będzie dobrze. I im więcej z nas będzie miało ten obraz w głowie, tym lepiej właśnie, więc pamiętajmy o tym. I też stosujmy już pewne zmiany w naszym życiu, w sobie samych, bo od tego się wszystko zaczyna. Potem od tego rezonuje dalej i dalej i dalej i taka fala leci. Już jesteśmy bardzo, bardzo daleko, także teraz tylko w zasadzie zależy od tego, kto z nas chce tam dotrzeć, kto może niekoniecznie. Pamiętajmy, że wszystko to jest tylko i wyłącznie mentalne, tkwi w naszej głowie. Te wszystkie kajdany, jakich nie chcemy, to bardzo łatwo się z nich wyzwolić i trafić na naprawdę świetną ścieżkę, cieszyć się tym, jak w tym parku rozrywki niemalże. Im bardziej też zaufamy pewnym prawom pozostałym wszechświata, to też wszystko po prostu płynie. Nie o wszystkim musimy tak myśleć. To jest fantastyczne, że ten świat jest tak skonstruowany, że nie musimy o wszystkim naraz myśleć, a niektórym rzeczom po prostu możemy pozwolić płynąć. I zamiast wymyślać wszystkie potencjalne złe rzeczy, które nam mogą się przytrafić, możemy pomyśleć o wszystkich potencjalnie świetnych rzeczach, które mogą się przytrafić, a nadal świat nas może zaskoczyć z czymś jeszcze bardziej pozytywnym, lepszym dla nas. Także naprawdę nie ograniczajmy się, bo to jest tylko w naszej głowie. Manifestujmy lepszy świat, a to jak tam dojdziemy, może być niespodzianką. Nie wiem jak wy, ale ja lubię się pozytywnie zaskakiwać i to jest bardzo, bardzo fajna gra. I tego wam życzę, żebyście się cieszyli tą grą, manifestowali sobie wspaniałe rzeczy, a w chwilach refleksji wyzwalali się z kolejnych programów tego Matrixa. Z całego serca dla was.